Siemka, ja jestem Adacho i mimo tego, że większość z Was prawdopodobnie oglądała film Dragon Ball Super Hero, to musicie wiedzieć, że mangowa adaptacja tej historii nieco różni się od wersji animowanej. Dzisiaj, w nieco ponad pół godziny, oprócz mangowej wersji Super Hero, która sama w sobie ma kilka istotnych zmian, przedstawię Wam ark prequelowy, czyli rozdziały 88, 89, 90, rozbudowany epilog z walkami na planecie Birusa, czyli rozdziały 101, 102 i 103, oraz rozdział 104, który umiejscowiony jest na osi czasu na samym początku i stanowi prequel do prequela. Oprócz tego zachęcam Was do odwiedzenia playlisty z poprzednimi skrótami mangowych sag w Dragon Ball Super. Tak się składa, że prócz Super Hero została jedynie saga Birusa i z jednej strony nie do końca widzę sens kompresowania do pigułki czegoś, co już jest pigułką, ale chyba zrobię to i tak z dwóch powodów, żeby zakończyć serię mangowych sag w pigułce, przynajmniej do powrotu mangi, mam nadzieję, że to nastąpi szybko, i też ze względu na nadchodzący wielkimi krokami remake Dragon Balla Super, który właśnie od sagi Birusa się rozpocznie. Oczywiście wszystko będzie analizowane na kanale, więc już teraz zachęcam Was do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli ten układ Wam się podoba, możecie zostawić lajka, bardzo to docenię, albo w ogóle możecie zostawić lajka. Tak między nami prace nad tym filmem, który teraz oglądacie, zaczęły się pod koniec 2024 roku, ale nie trzeba mi co pół roku przypominać, żebym wyrzucił śmieci, ok? No, tak czy inaczej, dziękuję. Zapraszam do oglądania. Ziemi zagraża kolejne niebezpieczeństwo. Tym razem są to kosmici, których największą bronią jest szlam, gnojówka i ścieki. Na szczęście na ratunek przybywa Klingot, popularny bohater czystości, o którym właśnie powstaje film w adaptacji live action. Podobają Ci się takie rzeczy? Pyta Gotena zażenowany Trunks. Wspólne oglądanie telewizji po szkole sprawia przyjemność tylko jednemu z tej dwójki, ale Goten twardo obstaje przy swoim. Klingot jest świetny. Następnego dnia klasa Trunksa wyjeżdża na wycieczkę do muzeum, w którym widzimy pomniki bohaterów, którzy w przeszłości ratowali planetę. Oprócz takich postaci jak Olibu, Mutaito czy Herkules, widzimy też pomnik tajemniczego chłopca z charakterystyczną fryzurą. Podczas przerwy na śniadanie okazuje się, że na terenie muzeum właśnie trwają nagrania do nowego filmu o Klingodzie. Gdy grupa nastolatków zachwyca się wyczynami swojego idola, na miejscu nagle zjawia się policja. Okazuje się, że w tłumie znajduje się grupa przestępców, którzy wykorzystali sytuację, żeby obrabować muzeum z drogich eksponatów. Gdy rabusie są przyparci do muru, jeden z nich chwyta Trunksa jako zakładnika, ale chłopak bez problemu się oswabadza. Przed Trunksem staje nikt inny jak Klingot we własnej osobie, oznajmiając, że nie można używać swoich supermocy z odsłoniętą tożsamością. Bohater, ku zdumieniu Trunksa, dysponuje supermocami, które umożliwiają mu latanie i łapanie pocisków z pistoletu. Chłopcze, wiesz dlaczego bohaterowie noszą maski? Klingot zwraca się do Trunksa. By chronić swoich bliskich przed złem. Te słowa robią na chłopaku wrażenie, a gdy bohater ma wykończyć rabusiów, Trunks podrzuca mu broń pod postacią złotej szczoty. Ostateczny atak Klingoda dochodzi do celu, a sylwetka idola mieniąca się w blasku słońca i kropel wody robi na Trunksie olbrzymie wrażenie. Po powrocie do domu okazuje się, że ta gra wideo z Klingodem w roli głównej wcale nie jest taka zła, jak Trunks początkowo zakładał. Przygoda z wycieczki szkolnej inspiruje chłopców, by rozpocząć swoją działalność jako superbohaterowie pilnujący porządku na świecie. Ale najpierw trzeba zaprojektować stroje i wymyślić fajne imiona. W szkole sztuk walki Herkulesa odbywa się trening. Na salę wchodzi Klingot. Pod maską bohatera krył się Gohan we własnej osobie. Używając kostiumu i emulatora głosu zastąpił właściwego aktora, który niestety się rozchorował. Kilka dni później Goten i Trunks już jako Saiyaman X1 i Saiyaman X2 rozpoczynają swoją przygodę jako strażnicy sprawiedliwości w zachodniej stolicy. Po zakończeniu wyczerpującej bitwy na planecie Serial, której finał i pojawienie się Black Freezy wciąż spędzają w Vegecie sens powiek, dalej znajdujemy się na Ziemi, na której Goten i Trunks rozprawiają się z bandziorami próbującymi okraść bank. Jak możecie się domyślić, walka przypomina raczej jednostronną bitkę, a napastnicy są błyskawicznie spacyfikowani. Goten czyta w telefonie informacje o cyberprzestępcy, który wykradł dane personalne grupy ludzi, a Trunks żałuje, że nie są w stanie zaradzić na tego typu problemy. Czy w obecnych czasach nadal jest miejsce dla tradycyjnych superbohaterów w pelerynach? Zwłaszcza takich, w które trzeba się normalnie przebierać? Telefon od Chi-Chi zmusza Gotena do powrotu do domu, a Trunks oznajmia, że poprosi Pilafa o zbudowanie błyskawicznego stroju, takiego jaki nosił Gohan. Rodzice chłopaków nie wiedzą o bohaterskiej działalności swoich dzieci.
Trunks wbrew swojej woli napotyka swojego dziadka, doktora Briefa, którego udomowiony dinozaur wyczuwa woń Trunksa. Nastolatek nerwowo odlatuje, nie chcąc, żeby jego tożsamość została ujawniona. Rodzice Bulmy rozmawiają o prezencie dla Pan z okazji rozpoczęcia przedszkola. Może samolot? Pan narzekała na to, że nie potrafi latać, tak jak Piccolo i inni. Niestety to słaby pomysł, Pan nie ma licencji pilota. To może zamek? Myśli na głos doktor. Rozmowę przerywa tłum biegnących przez środek ulicy robotów pomocniczych z korporacji Kapsuła, a także zombie, który straszy mamę Bulmy. Ale nie na tyle, żeby ta w końcu otworzyła swoje oczy. Następnego dnia Pilaf oznajmia, że zegarek transformacyjny Trunksa jest już gotowy, a w zamian oczekuje dochowania w tajemnicy jego kradzieży smoczych kul. Do garażu wchodzą Bulma i Mai, przy której serce Trunksa zaczyna bić nieco mocniej. Pomaga on dziewczynie w noszeniu paczek, a następnie zakłopotany wybiega spóźniony do szkoły. Okazuje się również, że Bulma wie o zamiarach Pilafa ze względu na zamontowany monitoring. Trunks pędzi do szkoły, łapiąc po drodze hot doga od znajomego sklepikarza, zapewnia błyskawiczną karmę dla śmiecącego kierowcy i próbuje wkraść się do klasy przez okno. Nauczyciel jednak zauważa spóźnialskiego. Trunks skarży się kolegom na brak ekscytacji w życiu. Nie interesuje go przejęcie wielkiej korporacji, nawet jeśli wiązałoby się to z olbrzymim bogactwem. Lekarstwo na nudę przynosi Rula. Koleżanka ze szkoły, która opowiada o opuszczonym domu na wzgórzu, w którym podobno widziano duchy. Po lekcjach Trunks łamie Gotenowi serce, kiedy okazuje się, że kupił tylko 2 bilety na film z Klingodem, a ten drugi jest przeznaczony dla Mai. Niestety dla Trunksa Mai jest przykuta do korporacji Kapsuła. Pracy jest sporo, a jeśli gang Pilafa chce dalej mieszkać u Bulmy, musi być przydatny, zwłaszcza po odkryciu próby skradzania smoczych kul. Nadmiar pracy wynika z faktu, że ktoś nieznajomy zdalnie przejmuje roboty, które potem ekipa Pilafa musi naprawiać. Jeśli zostałby on powstrzymany, Mai byłaby wolna. Trunks nie zastanawia się ani chwili. Razem z Gotenem wyruszają na misję. Trunks boi się duchów, co jest dość dziwne, biorąc pod uwagę dragonballowe standardy wskrzeszania zmarłych i też popisową technikę Gotenka, ale nagle rozmowę przerywa postawny zombie, na którego wpadają chłopcy. Trunks ucieka w popłochu, jednocześnie przez przypadek uderzając zegarkiem w latarnię. Okazuje się, że ów zombie jest odpowiedzialny za zdalne przejmowanie robotów pomocniczych, co zauważają chłopcy, którzy śledzą podejrzanego delikwenta, a trop zaprowadza ich do wspomnianego wcześniej pałacu na wzgórzu. Wizja potencjalnej randki z Mai przechyla szale w głowie Trunksa, który znajduje w sobie odwagę, by razem z Gotenem zajrzeć do środka budynku. Widok, który objawia się przed nim, jest delikatnie mówiąc niecodzienny. Grupa zombie nadzorująca skradzione roboty z Capsule Corporation, które pracują na taśmie przy produkcji zestawów sushi. Ku zdumieniu nastoletnich Saiyan okazuje się, że w środku budynku wszystko aktualnie podglądają koledzy z klasy Trunksa, którzy właśnie są zdemaskowani. Trunks próbuje przetransformować się za pomocą zegarka, ale ten zaczyna szwankować z powodu wcześniejszego obicia o latarnię. W ostatnim momencie zegarek przyodziewa Trunksa w strój Saiyamana X1, a rudy kolega jest oswobodzony jednym szybkim kopnięciem. Horda zombie rzuca się na Saiyamana, ale ten bez problemu radzi sobie ze wszystkimi przeciwnikami. Wszystkimi, poza postawnym hokeistą zombie, noszącym dumnie koszulkę z napisem Alpha 12. Nagle zegarek Trunksa wyłącza się, a jego tożsamość zostaje odkryta. A w zasadzie byłaby odkryta, gdyby nie błyskawiczna reakcja Gotena, który gasi światło w pomieszczeniu i w mgnieniu oka wynosi całą trójkę nastolatków poza budynek. Goten wciska kolegom Trunksa kit, że to była iluzja, a ci uciekają w popłochu, dochodząc do wniosku, że pałac faktycznie jest nawiedzony. Trunks rozjaśnia pomieszczenie światłem Super Saiyanina, wiedząc, że nie musi się już hamować. Przywdziewając po raz kolejny superbohaterski kostium, zatapia pięść w twarzy Alfy 12 i ogłasza, i tu cytat, zakończenie sprzątania. Po wszystkim chłopak zauważa safe w pokoju obok, w którym znajduje się tajemniczy dysk z sekretnymi danymi, a wszystko jest podpisane imieniem Dr. Zero. Na zewnątrz chłopaki spotykają policjanta Krillana, który pyta, czy widzieli może chodzące truchła? Po jakimś czasie na miejsce przybywa tajemniczy chłopiec, który wydaje się być pomysłodawcą i właścicielem nietypowej fabryki sushi. Ku jego rozpaczy okazuje się, że sushi biznes upadł, a dysk został skradziony i teraz będzie musiał zarabiać na swoje badania w inny sposób. Jednakże w jego ręce wpada poszlaka, przypinka szkoły Blue Hall, którą zgubił jeden z uczniów. Następnego dnia Trunks próbuje wyrwać Mai z pracy, ale jest to niemożliwe. Odnaleziono skradzione roboty na motylim wzgórzu, ale niestety ktoś się mocno poobijał. Trunks łapie się za głowę, wiedząc, że to efekt uboczny jego walki z zombie.
Kilka dni później Trunks próbuje złamać zabezpieczenia tajemniczego dysku. Przez chwilę jest w stanie zobaczyć projekty przerażającej istoty, ale momentalnie na laptopie Bulmy wyskakuje wirus. Na szczęście, w przeciwieństwie do Trunksa, który odziedziczył cechy ojca, mała Bra wdała się w matkę i błyskawicznie radzi sobie z wirusem. Bulma ma zadanie bojowe dla syna. Odprowadzić Mai do szkoły. Mai, która tak naprawdę ma kilkadziesiąt lat, ale ze względu na wypowiedziane niegdyś przez Pilafa życzenie, wygląda jak nastolatka. Bulma obawia się, że niechodząca do szkoły, mieszkająca u Bulmy Mai mogłaby wzbudzić plotki, więc zapisała ją do liceum Trunksa. Mai wzbudza furorę wśród rówieśników Trunksa, imponując im swoją dojrzałością i faktem, że jest zatrudniona jako pracownik w korporacji Kapsuła. W klasie pojawia się również nowy uczeń, Beta, który od razu wzbudza podejrzenia Mai. Między Beitą a Trunksem zawiązuje się rywalizacja, a nowy uczeń coraz intensywniej jest obserwowany przez sceptyczną Mai. Okazuje się, że w oczach Beity jest kamera, z której transmitowany obraz ogląda grupa naprawionych zombie z oddziału Alpha, a także nasz przykurczony naukowiec noszący imię Hedo. Beita tak naprawdę to android beta numer 1, który właśnie otrzymuje rozkaz wytropienia sprawcy ambarasu na Motylim Wzgórzu. Trunks jest zazdrosny, bo widzi, jak bardzo Mai obserwuje Beitę, ale ta ucina jego domysły, twierdząc, że zauważyła, że blondyn nie jest człowiekiem. Beta próbuje sprowokować Trunksa do pokazania swoich supermocy, ale chłopak wykazuje się sprytem i przechytrza androida na każdym kroku, czy to strzelając gaśnicą w twarz Bety, czy to przyjmując jego zupę na stołówce. Przełom przychodzi na lekcji matematyki. Beta rozwiązał wszystkie zadania na tablicy, natomiast Trunksowi nie udało się rozwiązać żadnego. Hedo triumfuje i cieszy się, że przeznaczył dodatkowy budżet na moc obliczeniową androida. Chociaż w sumie nie przybliżyło go to do odkrycia drugiej tożsamości Trunksa. Niemniej, po szkole Beta zastawia kolejne sidła na Trunksa, ale to Goten przez przypadek odkrywa swoją prawdziwą siłę, odwracając uwagę androida, który ujawnia się oficjalnie jako Beta numer 1, twór doktora Hedo. Beta atakuje Gotena, który nie może przejść do kontrofensywy ze względu na gapiów. Na pomoc przybywa Trunks, który w ukryciu przywdział strój Saiyamana X1 i ukradkiem przekazuje Gotenowi ukończony dziś rano jego zegarek transformacyjny. Trunks radzi sobie z Betą, a Mai ma wrażenie, że skądś zna tego Saiyamana. Hedo najwidoczniej ma słabość do superbohaterów, ponieważ ekscytuje się na widok Trunksa, ale nakazuje Becie dalszą walkę, a ten klikając w swoją klamrę ląduje w robocie bojowym o nazwie Beta numer 2. Trunks przekierowuje rakietę wystrzeloną przez robota i obala przeciwnika, ale niestety wstrząs sprawia, że Mai upada na ziemię, a z torby Trunksa, którą trzymała, wypada dysk doktora Giro. Beta, widząc to, rzuca się na Mai i próbuje zatrzymać Trunksa w miejscu serią rakiet. Na pomoc przybywa Goten jako Saiyaman X2, a X1 jednym atakiem niszczy Betę, ratując Mai z jego uścisku. Bohater ratuje dziewczynę przed upadkiem, a ta oczami wyobraźni rozpoznaje w nim Trunksa z przyszłości, w którym jakiś czas temu się podkochiwała. Trunks i Goten wracają niezauważeni do tłumu uczniów, a gdy Mai rozpływa się nad Saiyamanem X1, Trunks jest o krok od wyjawienia swojej tożsamości. Jego rozszalałą stulejkę w ryzach zatrzymuje Good Guy Goten. No cóż, na wyjawienie prawdy przyjdzie czas kiedy indziej. Hedo mimo porażki garściami czerpie inspirację z mega fajowych strojów Saiyamanów. Czerwona peleryna była super. Wziąłeś od nich autografy? Hedo pyta Betę. Następne androidy będą jeszcze silniejsze i jeszcze fajniejsze, zarzeka się szalony naukowiec. Kilka dni później widzimy policjanta Krillana pytającego przechodniów o sklep, w którym pracuje trójka zombie-podobnych sprzedawców. Okazuje się, że Krillan po nitce doszedł do kłębka i udaje mu się aresztować podejrzanych. Oficer ma kilka pytań o ich pracodawcę. Goten większość drogi do szkoły lata na chmurce Kinto, ale kilka przystanków do niepoznaki przejeżdża autobusem. Autobusem, który nagle staje, bo na jezdnię wtargnął Elvis Presley. Goten ucieka z autobusu, zmienia strój, pokonuje Elvisa, ale to budzi podejrzenie jego kolegów, no bo jak to jest, że Saiyaman X2 pojawia się zawsze wtedy, gdy Goten znika? Mai zaprasza Trunksa na szkolny bal, co totalnie zdumieła chłopaka, który rzecz jasna się zgadza. Wydaje się jednak, że Mai ma w tym jakiś ukryty cel, zwłaszcza, że widzimy szpiegowską Biedronkę, która podąża za dziewczyną. Hedo, słysząc, że na balu będzie sam Klingon we własnej osobie, postanawia stworzyć na szybko androida partnerkę i udać się na zabawę w celu zobaczenia idola na własne oczy. Goten, słysząc, że Trunks ma już parę, martwi się, co powiedzieć dziewczynie o imieniu Filler, która chciała zaprosić niebieskowłosego na bal. Nagle ktoś szarpie za rękę Gotena i wciąga go za winkiel. To Mai, która ciągle bacznie obserwuje śledzącego ich przez ten cały czas robota owada. Mai pogrzebała w sieci i dowiedziała się paru rzeczy o doktorze Hedo.
Jedyny raz, kiedy Hedo pojawił się w miejscu publicznym, to gdy Klingot rozdawał autografy. Ma zamiar wykorzystać bal, żeby dorwać doktorka i zakończyć tę androidową farsę. Niestety, jak się okazuje, to jedyny powód, dla którego Mai zaprosiła Trunksa na bal. Nadchodzi noc zabawy. Zespół muzyczny gra w najlepsze, Goten zjawia się z Filler, która zgodziła się przyjąć zaproszenie tylko żeby szpiegować Mai, która odbiła jej Trunksa, a ten pojawia się na sali z Mai, która ubrała się w dość intensywny strój. Gdy na scenie ma pojawić się Klingot, Trunks przepycha się do barierek w pierwszym rzędzie, a Mai zostaje z tyłu. Jest pewna, że Hedo na pewno się dziś pokaże. Z tym, że Hedo już jest na sali, tuż obok Trunksa, trzymając się barierek w pierwszym rzędzie. Nieświadomi chłopcy rozmawiają ze sobą w najlepsze o Klingodzie, gdy nagle do gry wkracza Mai. Celuje do naukowca z broni, ale powstrzymuje ją beta numer 1. Na salę wpada policja z Krillanem na czele w celu aresztowania Hedo, ale ten ucieka używając podręcznej wyrzutni dymu. Krillan postanawia lecieć nad autem Hedo w pojedynkę, żeby po kryjomu odkryć lokalizację bazy naukowca. Okazuje się, że Hedo na odchodne ukradł torbę z dyskiem, a Mai wykrzykuje do Trunksa, żeby ten za nim leciał, skoro przecież jest Saiyamanem X1. Mai wszystkiego się domyśliła, a Trunks zaprasza Mai na randkę w zamian za złapanie Hedo. Dziewczyna myśli jedynie o dorwaniu problematycznego Huntsfota, więc się zgadza. Gdy nikogo już nie ma na sali, na scenę wchodzi Klingot, który tak naprawdę Klingotem nie jest. Chłopcy dołączają do Krillana, który tłumaczy całą sytuację. Hedo to wnuk Jiro, naukowca odpowiedzialnego za stworzenie Cella. Hedo tworzył androidy, żeby te zarabiały na jego badania i mimo tego, że nie wydaje się to zbyt złożone, w cieniu działa jeszcze jedna, znacznie bardziej niebezpieczna grupa. Armia Czerwonej Wstęgi planuje wcielić Hedo w swoje szeregi, a biorąc pod uwagę zawartość dysku, ta mieszanka może zwiastować poważny kryzys. Te informacje wywołują w chłopcach euforię, no bo w końcu będą mogli skopać tyłki prawdziwym złoczyńcom. Gdy trójka bohaterów wpada do bazy Hedo, czeka tam na nich ostateczny twór naukowca. Zoptymalizowany pod kątem surowej siły Dino Droid numer 1. Dinozaur przytłacza chłopców, ale Krillanowi udaje się zaatakować jego słaby punkt, co umożliwia Gotenowi i Trunksowi wspólny atak. Chłopcy po transformacji w Super Saiyan przedziurawiają Dino Droida na wylot, Hedo jest aresztowany, dysk skonfiskowany, ale okazuje się, że w pudełku dysków tak naprawdę nie ma. Hedo zniszczył go po drodze, bo i tak wszystkie dane spamiętał sam, a poza tym nie ma zamiaru korzystać z badań doktora Jiro. Pudełko po prostu było idealnym pokrowcem dla autografu Klingoda. Hedo trafił do więzienia, ale jego wyrok został skrócony na prośbę rodzin osób, które Hedo zmienił w zombie. W końcu mogli oni wrócić do swoich domów. Długość wyroku to jedynie 3 miesiące, a Hedo i tak tego czasu nie ma zamiaru marnować. Wypuszcza na wolność kolejnego owada szpiegowskiego i zapowiada stworzenie ostatecznego androida. W międzyczasie Piccolo na prośbę rodziców Pan odbiera dziewczynkę z przedszkola. Wygląda na to, że nie pierwszy ani nie drugi raz, bo ta dwójka wydaje się mieć dość mocną relację, mimo tego, że Pan ma jedynie 3-latka. Pomimo wieku jest bardzo kumata i nie jest to nawiązanie do Kumaka, którego bez problemu Pan łapie zeskakując z klifu. Piccolo postanawia trenować dziewczynkę, chociaż wygląda na to, że Nameczanin będzie miał z nią więcej problemów niż z jej ojcem przed laty. W siedzibie oddziału Policji Zachodniej stolicy trwa ważne spotkanie. Dowiadujemy się o tle, motywach i powiązaniach Armii Czerwonej Wstęgi, która za pośrednictwem Magenty Raybona, syna Marszałka Czerwonego, odbudowuje się pod przykrywką i na celu ma zwerbowanie Hedo, osieroconego geniusza, wnuka doktora Jiro. Magenta zbiera fundusze na budowanie armii, a jego następnym krokiem jest przejęcie Hedo, gdy tylko ten opuści areszt. 3 miesiące później doktor Hedo wychodzi na wolność. Błyskawicznie przy nim pojawia się limuzyna z Magentą i jego pomocnikiem, Karminem. Hedo jednak jest wszystkiego świadomy. Był w stanie zdalnie śledzić poczynania Czerwonej Wstęgi za pomocą szpiegowskiego robota Osy. Hedo wsiada do auta i odjeżdża z Magentą i Karminem. Trójkę podejrzanych śledzi oficer Krillan, którego wielki łeb przez okno zauważa Hedo i po kryjomu wypuszcza wspomnianą Osę w celu pozbycia się ogona. W trakcie negocjacji w środku auta na zewnątrz trwa emocjonujące starcie niczym z najlepszego filmu akcji. Krillan kontra Osa. Magenta wciska kit Hedo, mówiąc, że Bulma, korporacja Kapsuła i generalnie ci, którzy pokonali Cella, są złoczyńcami tego świata. Hedo, słysząc, że to syn Bulmy wpakował go do więzienia, odpala turbo w odwłoku Osy, która jednym silnym ciosem nokautuje Krillana i pozwala podejrzanym odjechać. Pół roku później Piccolo kontynuuje trening Pan, która robi wielkie postępy, chociaż nadal nie potrafi latać. Czy to prawda, że tata mógłby być silniejszy od dziadka Goku, gdyby chciał? Pyta Pan. Cóż, pewnie tak,
ale raczej nie w obecnym stanie, odpowiada Piccolo. Pan żegna się z przyjacielem i biegnie do domu skacząc po drzewach, niczym mały Tarzan. Następnego ranka medytację na Mechanina przerywa telefon od Videl, która kolejny raz prosi Piccolo o odebranie pan z przedszkola. W ramach podziękowań Piccolo otrzymuje od rodziny Gohana pluszaki, chociaż sam zainteresowany nie ma pojęcia dlaczego. Zdenerwowany Piccolo postanawia złożyć odwiedziny Gohanowi i wytknąć mu brak poczucia obowiązku wobec swojej córki. Gohan jest zajęty swoimi badaniami, przez co zaniedbał się fizycznie. Piccolo wraca do siebie i postanawia rozpocząć medytację. Namechanin ma jednak pechowy dzień, bo chwilę później znienacka atakuje go nieznajoma postać w pelerynie, której celem jest zlikwidowanie złego Piccolo Daimao, a tak w ogóle to nie może powiedzieć kim jest, chociaż naszywka na ramieniu jest mocno sugestywna. Między dwójką zawiązuje się walka, w której początkowo Piccolo radzi sobie dobrze, ale podejrzany oponent szybko uczy się ruchów Namechanina. Po wystrzeleniu potężnego pocisku i przeskanowaniu wznieconych tumanów kurzu, androidopodobny robot dochodzi do wniosku, że misja została zakończona, a Daimao pokonany. Piccolo jednak żyje. Postanawia śledzić robota, który doprowadza go do ukrytej bazy RR. Piccolo rozpoczyna infiltrację i kradnąc strój żołnierza armii, wchodzi na teren kryjówki antagonistów. Prócz walki wręcz musi on wykazać się również sprytem i grą aktorską, aby uniknąć konfrontacji z pracującymi na miejscu żołnierzami. Namechanowi udaje się wejść do głównej sali, gdzie doznaje szoku za szokiem. Prócz Gammy 2, z którym właśnie walczył, istnieje również Gamma 1, bliźniaczy android, który jest dziełem doktora Hedo. Czerwona wstęga przedstawia Goku, Vegetę i innych bohaterów jako złoczyńców, próbując legitymizować swoje działania. A prócz tego widzimy niedokończony projekt Cell Max, potwór bazujący na badaniach doktora Zero, który potrzebuje czasu na rozwój, ponieważ jego system kontroli jest nieukończony. Magenta żąda uruchomienia Cella Maxa, ale Hedo przestrzega przed niebezpieczeństwem, jednocześnie pokładając nadzieję w gammach. Piccolo, widząc skalę zagrożenia, kontaktuje się z Bulmą i prosi ją o zawołanie Vegety i Goku. Jednocześnie składa wizytę w wieży Karina i otrzymuje 2 fasolki Senzu. Bulma nie może znaleźć komunikatora Whisa, więc nie ma jak skontaktować się z mężem, który jest na planecie Birusa. Piccolo twierdzi, że gammy są na poziomie wspomnianych Goku i Vegety. Co z Gohanem? Nie ma formy. Bu? Śpi. Androidy? Hedo pewnie ma ich dane, więc zna ich słabe punkty. Wszystko więc pozostało w rękach naszego Namechanina. Bulma odnajduje komunikator Whisa, ale po drugiej stronie kosmosu właśnie trwa intensywna walka, więc telefonu kobiety nikt nie odbiera. To Goku sparuje z Brolim, który najwidoczniej został przeniesiony na planetę Boga Zniszczenia w celach treningowych. Vegeta w międzyczasie medytuje, co nie jest dla niego typowe. Saiyanin poszukuje większej siły we własnym umyśle, co spotyka się z aprobatą Whisa. Razem z Brolim na planecie Birusa, który właśnie obudził się po drzemce, znajdują się Lemo i Chilai. Ich obecność początkowo irytuje Hakaishina, ale oboje dostają przepustkę. Lemo ze względu na talent do gotowania, a Chilai ze względu na swoją urodę. Piccolo składa wizytę Dendiemu i pyta go o odblokowanie ukrytego potencjału. Chodzi o technikę, której na Namek używał najstarszy guru. Dendi osobiście nie jest w stanie tego zrobić, ale problem może rozwiązać Shenlong. Tak się składa, że Bulma od jakiegoś czasu notorycznie zbiera smocze kule i życzy sobie błahych rzeczy, żeby tylko życzenia nie wpadły w ręce złoczyńców. Na planecie Birusa rozpoczyna się sparring Goku i Vegety. Zasady są proste. Brak transformacji, brak ataków ki, zwykłe, staromodne okładanie się pięściami bez dodatkowych sztuczek. Birus zauważa, że ruchy Vegety się nieco zmieniły. Czyżby to rezultat jego treningu? Hakaishin ma tak dobry nastrój, że nawet pomaga Chilai przynieść lody i zaprasza Lemo do wspólnego posiłku. Czyżby starał się o względy kogoś konkretnego? Whis za długo zna Birusa, żeby się nie domyślić. Na ziemi Piccolo przywołuje Shenlonga, a ten zgodnie z pierwszym życzeniem uwalnia potencjał Namechanina i oznajmia, że dorzucił mu coś ekstra. Pozostałe życzenia marnuje Bulma, a potem próbuje zrzucić winę na Piccolo, że to on niby nie pomyślał o tym, żeby poprosić Smoka o sprowadzenie Goku i Vegety. Wszystko przez okno widzi Trunks, który daje cynk Gotenowi i proponuje mu dołączenie się do akcji, no bo wygląda na to, że dzieje się coś ekscytującego. Magenta w międzyczasie postanawia wyeliminować Gohana jako następnego. Żeby go wywabić ze swojej kryjówki, planują porwać Pan, co spotyka się z dezaprobatą Hedo, którą Magenta błyskawicznie zbywa. Do misji przydzieleni są Piccolo oraz żołnierz 15, którego Pan błyskawicznie rozpoznaje jako zagrożenie. Dziewczynka również rozpoznaje Piccolo po jego ki, a ten tłumaczy przedszkolance, że to tylko ćwiczenia. No tak, Pan jest przecież córką bogatego Herkulesa, nigdy nie wiadomo jakie zagrożenia mogą na nią czyhać.
W drodze powrotnej Piccolo tłumaczy wszystko Pan, mówiąc jej, że ta będzie musiała trochę poudawać. Dziewczynka łapie wszystko tak szybko, że trudno uwierzyć, że ma niecałe 4 latka. Żołnierz 15 budzi się po ciężkim nokaucie, Pan odgrywa jedną scenkę na pokładzie samolotu, potem drugą już w siedzibie Czerwonej Wstęgi i wszystko idzie zgodnie z planem. Ze świeżym nagraniem pod domem Gohana pojawia się 15 i żołnierz 94, czyli Piccolo w przebraniu, którego Ki Gohan nie rozpoznaje. Sajanin, widząc porwaną córkę, wścieka się i udaje się z porywaczami do ich siedziby. Widząc uwięzioną Pan, rzuca się jej na ratunek, ale na jego drodze staje Gamma 2. Jednak do walki ze wściekłym ojcem staje Gamma 1, który przytłacza Gohana i określa się mianem superbohatera. Gohan nawet po transformacji w Super Saiyanina, która swoją drogą zdumiewa doktora Hedo, nie jest w stanie postawić się Gammie 1. Widząc to, Piccolo i Pan próbują go dodatkowo zmotywować i odgrywają kolejną scenkę, która prowokuje Gohana do wejścia w stan Ultimate. Transformacja Gohana niszczy barierę skrywającą bazę RR, co zauważa zarówno oddział policji, jak i Krillin wychodzący z rodziną Skina. Sierżant Nuts wzywa Krillana do nagłej akcji, pomimo jego dnia wolnego od pracy, a podejrzliwa żona, widząc, że Krillin rozmawia w ukryciu z jakąś blondyną, postanawia dołączyć do męża. Walka Gohana z Gammą trwa. Gohan po odblokowaniu swojej prawdziwej mocy radzi sobie znacznie lepiej, chociaż nadal nie jest w stanie poradzić sobie z czymś innym. Przekonaniem Gammy, że wcale nie są złą organizacją. Przecież to Czerwona Wstęga porwała jego dziecko. Do akcji próbuje włączyć się Gamma 2, ale na drodze staje mu Piccolo. Rozerwawszy mundur żołnierza 9-4, uwalnia on swoją nowo otrzymaną moc. Odblokowany potencjał Piccolo sprawia, że jego skóra staje się nieco bardziej oliwkowa i gładka. Początkowo Piccolo radzi sobie świetnie, ale androidy są w stanie walczyć ze 100% intensywnością aż do wyczerpania baterii. Z niewygodnej sytuacji na Mechanina ratuje Gohan. Walka przekształca się w starcie dwóch duetów. Gohanowi w walce z Gammą 1 przeszkadza dwójka i nie chodzi tu o to, że nagle zachciało mu się srać. Obie Gammy postanawiają skupić się na Piccolo i przytłaczają na Mechanina. Z opresji po raz kolejny ratuje go Gohan, a Piccolo jest w stanie powoli kruszyć beton w głowach androidów, które zaczynają dostrzegać niecny plan Armii Czerwonej Wstęgi. Wściekły Gamma 2 rzuca się na Piccolo i ciska nim w przepaść, a gdy wydaje się, że to koniec, nagle rozbrzmiewają słowa Shenlonga o wspomnianym bonusie. Piccolo doznaje przebudzenia, na jego plecach pojawia się tajemniczy symbol, a jego ciało jest otoczone pomarańczową energią, która wystrzeliwuje ku niebu niczym gejzer. Ze słupa płomiennej aury wyłania się odmieniony, uleczony i arcypoważny Piccolo, przyodziany w pomarańcz. W międzyczasie Trunks tłumaczy się mamie ze swoich bohaterskich wybryków, a na miejscu pojawia się również Goten. Bulma nie jest zachwycona tym, że jej syn trzymał takie rzeczy w tajemnicy, ale obecnie wygląda na to, że Piccolo potrzebuje ich pomocy, więc chłopcy ku swojej uciesze otrzymują przepustkę na dołączenie do bitwy. Tak się składa, że Piccolo obecnie wcale nie potrzebuje pomocy, bo ciosy Gammy 2 są niczym ukąszenia komara. Na Mechanin jednym ciosem w twarz powala androida. Zdesperowani Magenta i Karmin odsłaniają swoje prawdziwe oblicza, strzelając nawet w kierunku małej Pan, która chwilę później nokautuje Karmina. Gammy przejrzały na oczy, a walka jest zakończona. Przynajmniej póki co, bo Magenta postanawia aktywować niegotowego Cella Maxa. Magenta strzela w kierunku Hedo, ale ten wychodzi z tego cało, ponieważ jego skóra jest genetycznie zmodyfikowana. Zresztą tak samo jak ciało Magenty, chociaż w jego przypadku ostał się jeszcze kawałek prawdziwej skóry, co wykorzystuje Hedo, wstrzykując mu truciznę za pomocą Hachimaru, znanego nam robota Osy. Magenta mimo wszystko tuż przed śmiercią jest w stanie aktywować Cella Maxa. Na miejsce docierają Bulma, Pan, Trunks, Goten, Krillin i Android 18. Po krótkiej wymianie wrażeń przychodzi czas na rundę drugą. Cell Max budzi się i daje znać o swojej obecności potężnym rykiem. Gdy staje naprzeciw naszych bohaterów, na pierwszy front wysuwają się Gammy. Siła potwora jest jednak zbyt duża. Piccolo postanawia dołączyć do walki i rzuca fasolkę Senzu do Gohana. Ten jednak ją gubi ze względu na brak okularów. Trunks i Goten nie mają zamiaru czekać i transformując się w Saiyamenów, a następnie w Super Saiyan, pomagają Gammom w walce z Cellem. Gammy zwracają uwagę na swoje podobieństwo do Saiyamenów. Czyżby Hedo inspirował się nimi przy tworzeniu androidów? Gammy postanawiają wspomóc chłopców, co tworzy dynamiczny, superbohaterski kwartet. Wspólne ataki całej czwórki są w stanie zranić Cella Maxa. A przynajmniej tak się na początku wydaje. Cell Max zaczyna dominować naszych bohaterów, więc chłopcy decydują się na swojego asa w rękawie – fuzję.
Niestety ta średnio się udaje, a gruby Gotenks jest przez Cella szybko spacyfikowany. Do walki włączają się Piccolo, Gohan i Android 18. Krillin w przypływie męstwa postanawia zostać i chronić Bulmę z Pan, a Gamma 1 zdradza, że czubek głowy Maxa to jego słaby punkt. Warto celować w to miejsce. Jednakże atak wiąże się z ryzykiem. W momencie naruszenia ów punktu Cell Max wybuchnie. Po intensywnych wysiłkach całej grupy w końcu udaje się trafić w głowę potwora. Piccolo z najbliższej odległości strzela w potwora pociskiem ki, ale atak okazuje się za słaby. Podrażniony Cell Max zaczyna strzelać laserami we wszystkie strony, przez co Pan znajduje się w niebezpieczeństwie. Nie potrafi ona latać, więc z opresji ratuje ją Krillin. Okazuje się, że Dr. Hedo jeszcze żyje, ale stracił jedynie przytomność. W międzyczasie 18 prezentuje nam swój nienaganny backhand i ciska grubym Gotenksem w stronę Cella. O dziwo, twarda głowa wojownika fuzyjnego rozkrusza twardą skorupę na słabym punkcie bestii. Gamma 2 postanawia uciec się do swojej ostatecznej techniki i wzlatując na orbitę okołoziemską zaczyna budować wokół siebie niezmierzone pokłady energii, po czym rozpoczyna pikowanie w stronę Cella Maxa. Cała drużyna próbuje przytrzymać potwora w miejscu, a Taioken Krillana finalnie pozwala Gammie 2 na wykonanie swojego wielkiego ataku. Niestety, w ostatniej chwili olbrzym uchylił się od niebezpieczeństwa i Gammie udało się jedynie pozbawić go ręki. Nieprzytomny Gamma upada na ziemię, a wściekły Cell Max jest o włos od zdeptania go. Jednak na ratunek rzuca się Piccolo, po raz kolejny włączając swoją pomarańczową formę, a następnie zgodnie z pomysłem Krillana Nameczanin transformuje się w giganta, tak samo jak uczynił to podczas 23. Tenkaichi Budokai. Piccolo jest w stanie tymczasowo odrzucić przeciwnika, ale gdy próbuje wręczyć Gohanowi Senzu, fasolka jest wytrącona z jego ręki przez atak powracającego Cella, który uniemożliwia naszym bohaterom jej złapanie. Gdy wydaje się, że Senzu zaginie w przepaści, za fasolką bohatersko rzuca się Pan. Wygląda na to, że dziewczynka przepadła w otchłani, ale nagle widzimy ją unoszącą się w powietrzu. Pan nauczyła się latać. Przy okazji uratowała sytuację, bo teraz Gohan wraca do pełni sił i obiecuje swojej córce, że da z siebie wszystko. W międzyczasie Piccolo toczy ciężki bój i nakazuje Gohanowi naładować energię, by pokonać Cella Maxa jednym potężnym atakiem. Walka robi się coraz trudniejsza do oglądania. Piccolo przyjmuje coraz większe obrażenia, a sojusznicy padają jak muchy jeden po drugim. Nameczanin nakazuje Gohanowi nie wtrącać się, tylko dalej ładować swoją ki. Jednakże sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Cell Max najpierw urywa rękę Piccolo, a następnie katuje go gradobiciem pocisków ki. Wyrzuconego w powietrze Nameczanina przed ostatecznym atakiem Maxa próbuje ratować Gamma, ale obaj znikają w potężnym wybuchu. Całość rozgrywa się przed oczami Gohana, który zamiast swojego przyjaciela widzi jedynie kłęby dymu. Śmierć Piccolo jest zapalnikiem w głowie Gohana, który wybucha tak wielkim i niekontrolowanym gniewem, że daje to narodziny nowej transformacji. Włosy Gohana stają się szare i nienaturalnie długie. Jego oczy są czerwone i emanują dziką energią. Aura Gohana jest szalona i spowita licznymi wyładowaniami, ale co najważniejsze, siła mężczyzny wykracza poza wszelkie pojęcie. Atak Cella Maxa sprawia wrażenie, jakby był wyprowadzany na niby. Gohan kontruje arcymocnym kopniakiem w brzuch potwora, a następnie zauważa nieprzytomnego Piccolo, który spadł na ziemię wraz z Gammą 1. Android uchronił Nameczanina przed bezpośrednim trafieniem, ale Piccolo wciąż jest mocno pokiereszowany. Cell Max w przypływie szaleństwa i desperacji przygotowuje kulę energii, której rozmiar wykracza poza granice absurdu. Ocucony Piccolo oplata Cella swoimi rozciągliwymi kończynami, próbując przytrzymać go w miejscu, by Gohanowi było łatwiej trafić go kończącym atakiem. Cell Max używa skrzydeł, by wznieść się w powietrze, ale te nagle są ucięte przez Gammę oraz Krillana. We wszystkim pomagają 18 oraz chłopcy, których fuzja właśnie dobiegła końca. Po zbiorowych staraniach Cell Max nie ma już się czym bronić, a Piccolo ostatkami sił chwyta go za głowę i unieruchamia ją tak, że Makanko Sapo Gohana dosięga celu. Stwór oficjalnie został pokonany, ale to nie koniec niebezpieczeństw. Jego ciało zaczyna pęcznieć i wybucha, co zmusza naszych bohaterów do ucieczki. Cała baza armii jest doszczętnie zniszczona. Gdy kurz opada i emocje stygną, cała grupa przystępuje do podsumowania sytuacji. Gamma 2 niestety poświęcił swoje życie, a jego ciało rozsypuje się na wietrze. Hedo prosi o możliwość zatrudnienia w korporacji Kapsuła, a Bulma, słysząc, że doktor ma wiedzę na temat modyfikacji skóry, postanawia go zatrudnić. Wszystko kończy się dobrze, chociaż widzimy jeszcze niedobitków z czerwonej wstęgi na czele z Karminem, którzy dokonują taktycznego odwrotu.
W międzyczasie, na planecie Birusa, walka Goku i Vegety chyli się ku końcowi. Wyczerpani Saiyanie próbują ostatkami sił przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale finalnie to Vegecie udaje się obalić Goku, który przyznaje się do porażki. Gdy Vegeta triumfuje i cieszy się ze swojego pierwszego zwycięstwa nad Goku, Whis w końcu znajduje swoją laskę i oddzwania do Bulmy. Ta jednak zbywa anioła, nie zdradzając mu tego, co właśnie działo się na Ziemi. Jakiś czas później Karmin i Żołnierz 15 wracają z pogrzebu Magenty i dyskutują o tym, że wskrzeszenie armii jest niemożliwe, gdy na Ziemi żyją ludzie, którzy pokonali Salamaxa. Nagle ich auto staje w korku, co spowodowane jest walką Saiyamenów z rabusiami, którzy próbowali okraść bank. Karmin, widząc siłę chłopców, próbuje ich wykorzystać do swoich zamiarów. Tak się składa, że nikt z nich nie zna się nawzajem, bo tamtego dnia w bazie RR najzwyczajniej się minęli. Karmin, mając na myśli Gohana, opowiada chłopcom o złoczyńcy, którego muszą pokonać, a ci oczywiście łykają haczyk i zgadzają się pomóc. Na planecie Birusa trwa walka Vegety i Broliego. Książę bez problemu unika ślamazarnych ciosów Brutala i dominuje go na każdej płaszczyźnie. Prowokuje Broliego, by ten stracił nad sobą panowanie i się przetransformował. Wszystko jednak jest elementem treningu, którego celem jest nauczenie Broliego, jak świadomie czerpać moc z kontrolowanej wściekłości. Ze względu na to, że minęło trochę czasu od walki z Cellem Maxem, Whis jest już świadomy wszystkich wydarzeń, włącznie z tym, że Gohan odblokował nową formę, która wedle Bulmy mogła przewyższyć nawet Goku i Vegetę. A propos Gohana, jego dom jest właśnie ostrzeliwany przez Karmina. Gohan, widząc ludzi, którzy próbowali skrzywdzić jego córkę, wścieka się i transformuje się w swoją nową formę, co wyczuwają Goku i Vegeta. Gohan, widząc w aucie Gotena i Trunksa, żąda wyjaśnień, ale całość przerywa Goku, który teleportował się na miejsce. Jest on pod wrażeniem energii Gohana i prosi syna o sparring, po czym cała grupa, włącznie z agentami RR, jest przeniesiona na planetę Birusa. Gohan oznajmia, że jego nowa forma nazywa się Beast, czyli bestia, a nazwę wymyślił nikt inny jak Piccolo, który dodatkowo nauczył Gohana kontrolować transformację. Zgodnie z propozycją Vegety, na rozgrzewkę, Gohan mierzy się z Gotenem i Trunksem, których wspólne ataki początkowo nie robią żadnego wrażenia na Gohanie. Po transformacji chłopców w SSJ różnica w mocy się zmniejsza, ale tylko do momentu, w którym Gohan włącza tryb Ultimate. Odpowiedzią chłopców ma być fuzja, ale niestety kończy się ona tak samo jak poprzednim razem. Następnie do walki wkracza Goku i bez owijania w bawełnę obaj wojownicy włączają swoje najsilniejsze transformacje. Wszyscy są pod wrażeniem olbrzymiego sztormu Ki, który Gohan wywołał swoją przemianą w bestię. Walka między ojcem a synem przyjmuje niewyobrażalną skalę. Raz z górą jest Goku, który utylizuje szybkość i precyzję swojego ultra instynktu, ale Gohan nie pozostaje dłużny i doprowadzając moc bestii do limitu, jest w stanie realnie zagrozić Goku, a nawet udaje mu się go trafić czystym, mocnym ciosem. Goku, widząc, że Broly jest zainteresowany sposobem walki Gohana, proponuje zamianę miejsc. Gdy Beast Gohan zaczyna przytłaczać Broly'ego, ten nagle wybucha i transformuje się w swoją zielonowłosą odmianę Super Saiyanina. Gdy wszyscy sądzą, że stracił on nad sobą panowanie, okazuje się, że Broly'emu udało się okiełznać swoją chaotyczną formę. Zniecierpliwiony Vegeta postanawia przyłączyć się do walki, a zaraz za nim lecą Goten, Trunks i Goku. Coś, co do tej pory było sparingiem, przeobraża się w niekontrolowaną bójkę w stylu Battle Royale. Jakiś czas później, po wspólnym obiedzie, nasi bohaterowie postanawiają wrócić na ziemię. Ile przecież można przebywać poza domem, prawda? Goku namierza Ki Piccolo i używa do niego błyskawicznej transmisji. Karmin i 15 uciekają w popłochu, przysięgając nigdy więcej nie czynić zła, a Goku wykazuje się szokującą ignorancją, gdy nie rozpoznaje imienia Pan, po którą Piccolo ma właśnie zamiar iść do przedszkola. Piccolo, Gohan i Goku odbierają Pan z przedszkola. Dziewczynka po chwili rozpoznaje swojego dziadka, cała czwórka odlatuje przed siebie, a Piccolo macha przedszkolance na pożegnanie. Dajcie znać, która wersja podoba Wam się bardziej, czy ta mangowa, czy animowana, i jak oceniacie te dobudówki z dwóch stron tego właściwego arku Superhero. Moim zdaniem wersja mangowa jest lepsza o tyle, że wyjaśnia niektóre rzeczy w taki sposób, że nie zostawia to dodatkowego pola do nawet nie tyle co dyskusji, co po prostu do sporów, chociaż uważam, że i tak ta saga ma bardzo dużo momentów, które powinny zostać wytłumaczone. Tak, patrzę na Ciebie i na Ciebie zresztą też. Powinienem może zrobić tak, bo teraz tego już gościa nie ma. Okay. I nie zostały wytłumaczone
nadal uważam, że chociażby scena transformacji Piccolo jest o tyle lepsza, że to obie gammy na początku biły Piccolo, a nie tak, że Gamma 2 bił się z Piccolo na równi, a potem Gamma 2 nagle przytłoczył Piccolo tak mocno, że ten praktycznie stracił przytomność. Tak czy siak, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Jeszcze raz odsyłam was na playlistę z poprzednimi skrótami mangi. Jeśli chcecie sobie przypomnieć chociażby sagę Moro przed tym, jak zobaczymy ją w anime, wszystko znajdziecie na moim kanale. Miłego dnia wam życzę. Widzimy się niebawem. Dziana!